Cześć! Dzisiaj naprawa wzmacniacza po serwisie. W takim stanie do mnie trafił. Widać wspaniale zapakowane. A naszym bohaterem dzisiaj jest wzmacniacz Blaupunkt GTA 460. Zobaczymy, czy uda się go odratować. Co jest uszkodzone. Na pierwszy rzut oka widzę pospalane elementy. Na razie sobie odłożymy na bok, bo nam to nie jest potrzebne. Ok, zrobimy tutaj kilka pomiarów. Widzę tutaj kilka elementów popalonych. Ok, dokonamy kilku pomiarów. Ściągniemy schemat. Tego co wiem, to jest dość trudno zdobyć ten schemat do tego wzmacniacza akurat, ale konstrukcja nie jest jakaś wyjątkowa, także możemy się pewnie posiłkować jak innymi schematami podobnymi. Co tu się dzieje? Ok, tutaj mamy MOSFETciki. To jest ok. I ten jest ok. Ok, sprawdzimy teraz po drugiej stronie MOSFETy. Muszę je wylutować. I drugi. Też są dobre. Dobra informacja. MOSFETy sprawdzone. Dalszym elementem jest pomiar napięć. Mała aktualizacja. Wczoraj wysiadła mi bateria, nawet nie wiedziałem kiedy w kamerze, w związku z tym wiele rzeczy się nie nagrało niestety. Natomiast udało się przywrócić wzmacniacz do życia. Wcześniej był kompletnie martwy. To co zostało sprawdzone przede wszystkim to ta część zasilacza, wszystkie tranzystory. No tutaj jest kilka, które były uszkodzone, układ też był uszkodzony, rezystor był uszkodzony. Wymiana tych elementów spowodowała, że wzmacniacz ożył. Tranzystory są dosłownie letnie, MOSFETy są wręcz powiedziałbym chłodne. Podamy teraz sygnał z generatora, zobaczymy co się pokaże na oscyloskopie. Podajemy 1 kHz, 1,5 kHz, no i jest. Wzmacniacz zasilam z zasilacza laboratoryjnego. Tak jak widać, on pobiera sobie niecały 1 A. Na razie nic nie mam podłączonego na wyjściu poza oscyloskopem. Ok, jeszcze podłączymy do drugiego kanału. Podamy dokładnie ten sam sygnał. Troszeczkę ściszymy.
Wzmacniacz ma wymienione przełączniki, okropnie trzeszczały podczas wykonywania prób, zresztą to było też widać na wykresie, skakał. Teraz jak widać wykres jest całkowicie stabilny. Przełącznik, który właśnie przełączam, jest odpowiedzialny za filtr. Ruchy przełącznikami nie powodują dziwnych zakłóceń, które wcześniej stare przełączniki miały. Zresztą czuć, że one tak niepewnie wskakują w swoje pozycje. Ok, czas na małe podsumowanie. Wzmacniacz został naprawiony, jest w pełni sprawny. Trochę wyczyściłem tą budowę, bo trafił do mnie w dość fatalnym stanie. Rozkręcony całkowicie na części pierwsze. Wzmacniacz do mnie trafił martwy. Schemat do tego wzmacniacza jest niedostępny. Są podobne schematy od GTA 460, natomiast to nie są schematy od tego konkretnego wzmacniacza, w związku z tym schematem, który jest podobnej konstrukcji do tego wzmacniacza. No i zaczęliśmy sukcesywne pomiary. Zaczęliśmy standardowo od MOSFETów Q7, Q8, Q9 i Q10. Okazały się być sprawne. Później w kolejnym rzucie był pomiar diod Schottky'ego D10, D11, też się okazały sprawne. Kolejne dalej pomiary Q3 i Q4, tu się okazały uszkodzone, zostały wymienione. Został sprawdzony układ U11, był uszkodzony, został wymieniony. Zostały sprawdzone tranzystory Q6 i Q5, też się okazały uszkodzone, zostały wymienione. Został wymieniony rezystor R5, bo był całkowicie czarny. Pokazywał w ogóle głupoty podczas pomiaru rezystancji. Powinien to być rezystor 22 ohmy. Został wymieniony na takowy i została wymieniona dioda Zenera ZD4. Zostały wymienione przełączniki lewego i prawego kanału, filtrów oraz podbicia basu. No i wykres się uspokoił, nie było drgań. Jeżeli spodobał Ci się odcinek, kliknij kciuk w górę i zapraszam do kolejnego odcinka. Cześć! Jeśli spodobał Ci się odcinek, kliknij kciuk w górę za Sąsiad wierci, fajnie.